Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przepis na kolejne ciasto z dzieciństwa. Nazywa się królewicz, druga nazwa królewiec. Muszę Państwu powiedzieć, że mam sentyment do ciast czy potraw z dawnych lat. To są takie smaki, których naprawdę nie można zapomnieć. Mam dużo właśnie takich przepisów, postaram się z Państwem podzielić moimi ulubionymi. Zapraszam do wspólnego pieczenia. W pierwszej kolejności zrobimy sobie ciasto kakaowe. Mam tutaj 500 g mąki tortowej. Dokładamy 2 łyżki kakao, 5 łyżek cukru, 2 łyżki miodu. Ja miałam taki gęsty miód, podgrzałam sobie w mikrofalówce parę sekund. Takie solidne łyżki miodu. 1 łyżeczka sody, 2 jajka, roztrzepujemy sobie. Pół kostki masełka w temperaturze pokojowej. Fajnie się nam właśnie będzie łączyło ciasto. Musimy teraz ciasto fajnie wyrobić. Dokładamy 5 łyżek mleka i wszystko zagniatamy. I teraz ciasto dzielimy na 2 równe w miarę części. Zawijamy do folii albo do jakiegoś woreczka. I ciasto wkładamy do lodówki na pół godzinki. Teraz zrobimy biszkopt. 5 dużych jajek w temperaturze pokojowej. Będziemy ubijać ze szczyptą soli. Troszeczkę, tak? 5 łyżek cukru. Ubijamy. Jajka ubite. Robot już nie będzie potrzebny. Do ubitych jajek przesiejemy sobie teraz 5 takich czubatych łyżek mąki pszennej tortowej, takich kopiastych, i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Delikatnie mieszamy łopatką. Staramy się z samego spodu zbierać mąkę, bo ona się tam lubi osadzać. Forma wyłożona papierem, tylko spód. Rozmiar 35×24. Wyrównujemy. Bardzo fajne ciasto, fajnie ubite, takie puszyste. I tak przygotowany biszkopt wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni, grzanie góra-dół. Pieczemy 25 minut. Biszkopt upieczony. Musimy ostudzić. Zupełnie zimny biszkopt musimy teraz wyjąć z formy. No, bardzo fajnie upieczony jest biszkopcik. Teraz będziemy piekli to ciasto ciemne. Blacha oczywiście ta sama i tylko na dole jest papier do pieczenia. Mąka w pogotowiu, żeby była. I nie ma potrzeby wałkować, bo ciasto jest dosyć miękkie. Najlepiej sobie go jeszcze wyciągnąć tak z 2 minutki wcześniej z lodówki, to ono tak minimalnie troszeczkę zrobi się takie miękkie. I wykładamy dół formy. Jak ktoś chce, może sobie rozwałkować, ale nie ma takiej potrzeby. Ciasto wyłożone, można sobie małym wałeczkiem rozwałkować. I teraz widelcem nakłuwamy ciasto i pieczemy w 180 stopniach, grzanie góra-dół, około 15 minut. Pierwszy placek upieczony. Zostawiamy tak chwileczkę na 5 minut i za chwileczkę będziemy ściągać formę i robić ten drugi. Ja już to ciasto wyciągłam z lodówki, też tak Państwu proponuję, bo ono się nam łatwiej, po prostu szybciej wyłoży dno foremki. No, będę już tu pomalutku to wyciągać. I teraz na tym samym papierze będziemy drugie ciasto robić. Teraz już, kochani, pójdzie z górki. Ten jeszcze placuszek upiec i będziemy robić masę.
Nakłuwamy i pieczemy 15 minut. Ostatni placek upieczony. Teraz będziemy robić masę na gorąco do przełożenia placków. Potrzebujemy 500 ml mleka, ale zostawiamy troszeczkę, bo tu będziemy mieszać mąki. Troszkę zostawiamy. Do tego cukier wanilinowy albo waniliowy, pół szklanki cukru, 1 kostka masła, a tutaj do tego mleczka dajemy sobie tak: 1 łyżkę mąki pszennej, tortowej, taka z kopeczką, 1 łyżka mąki ziemniaczanej. Wszystko to musimy dokładnie wymieszać, żeby nie było żadnej grudki i będziemy gotować. Najlepiej rozmieszać sobie takim mieszadełkiem i tutaj mieszamy wszystko, żeby się nam cukier fajnie rozpuszczał. Troszeczkę sobie teraz zmniejszymy, bo już się zaczyna prawie gotować, ale masło się jeszcze nie rozpuściło. To jeszcze chwilkę. Zaczyna się gotować, więc wlewamy mleko z mąkami. I teraz przez parę minut to gotujemy i powstanie nam bardzo fajna masa. Zaczyna się gotować, więc jeszcze chwileczkę pogotujemy i będzie gotowa. Wystarczy, wyłączę i gorącym kremem będziemy przekładać nasze placki. I zabieramy się za składanie. Formę wyłożyłam sobie całą papierem. I teraz na sam dół dajemy placuszek 1. One są teraz bardzo twarde, ale proszę mi wierzyć, jutro już będzie fajne ciasto, mięciuteńkie. I teraz połowę kremu wylewamy na pierwsze ciasto. Wyrównujemy. Tu mam chyba troszkę więcej, więc sobie dołożę jeszcze łyżkę. Na to wykładamy biszkopt. Dociskamy leciutko. I resztę masy. I na górę ten ciemny. Dociskamy. I teraz ciasto musi się ostudzić, bo będziemy później wykładać polewę. Teraz zrobimy sobie polewę na ciasto. Tutaj mam 100 ml śmietanki 30 kremówki. Ja sobie ją podgrzałam w mikrofalówce. Dodajemy do tego całą tabliczkę czekolady. Może być mleczna, może być gorzka, jaką tam Państwo lubią. Trzeba po prostu połamać na mniejsze kawałeczki. I teraz rozpuszczamy. Mieszamy to wszystko i powstanie nam taka bardzo fajna polewa. Czekolada już prawie, że się rozpuściła, jeszcze troszeczkę. I teraz musimy troszeczkę to ostudzić i będziemy wylewać na ciasto za chwilę. Ciasto zimne, polewa fajnie zastygła. Proszę zobaczyć, ja jeszcze ją włożyłam do lodówki na 5 minut. Ona jeszcze będzie bardziej gęsta. I proponuję Państwu dobrej jakości czekoladę do polewy. Nie może być jakiś tam wyrób czekoladopodobny, tylko musi być czekolada dobrej jakości. No i teraz polewamy sobie. Proponuję Państwu zrobić takie ciasto na święta, bo bardzo fajnie smakuje, bardzo ładnie wygląda w przekroju i można je zrobić 2 dni przed świętami. Fajnie tak ciasto zmięknie, przegryzie się. Polecam gorąco Państwu. I ciasto wkładamy do lodówki na całą noc lub do jakiegoś chłodnego pomieszczenia. I ukroję, żeby Państwu pokazać, jak wyszło w środku. Tak wygląda. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie smakuje. Polecam Państwu gorąco wypróbować sobie przepis. Świetnie sprawdzi się ciasto na święta, bo ono wtedy, można go zrobić przed świętami 2 dni. Ono tak fajnie zmięknie, przegryzie się. Polecam gorąco. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Pozdrawiam.